My mamy aplikację, na której pracuje około 16 zespołów. To jest 150 osób do 160 w porywach. Czyli tutaj już nie myślimy na etapie programowania, naklepie jakiś skrypcik, który coś zrobi, tylko myślimy w kontekście... Gdzie zróbmy projekt refactoring. No to co? To widziałeś kiedyś taki, co się udał? Bo ja nie. Nie za bardzo. To nie działa. To nie ma w ogóle racji bytu, jeżeli to jest duża aplikacja Legacy, nie ma opcji, żeby to zadziałało. To nie może być wasza wizja. Nawet jeżeli jest, to nie może być wasza wizja. Dlaczego? Awesome. 3, 2, 1, bo! Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rekowski. I Krzysztof Rakowski. Witamy Was w trzecim sezonie, to już trzeci sezon, proszę wyobraźcie sobie, ponad 80 odcinków już nagraliśmy, także mamy nadzieję, że tak jak u nas, u Was również wakacje minęły Wam super, odpoczęliście, nabraliście sił, ponieważ w tym sezonie mamy bardzo dużo wywiadów, wszelkiego typu materiałów własnych, dużo dodatkowych rzeczy i też może kilka rzeczy jeszcze się pojawi, które zostawimy sobie na przyszłość, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o czym? No właśnie, dzisiaj porozmawiamy o konkretnym temacie, o tym jak Paweł w swoim zespole podszedł do pewnego istotnego problemu związanego z tworzeniem strategii technologicznej w zespole. To bazuje na tym, konkretnie na problemach, które Paweł miał i w jaki sposób doszedł do ich rozwiązania. Bardzo ciekawy odcinek, fajny początek trzeciego sezonu. Więc Paweł, zaczniemy od tego, jaki w ogóle problem chciałeś rozwiązać? To problem był taki, że my mamy aplikację, na której pracuje około 16 zespołów. To jest 150 osób do 160 w porywach. No i teraz jest problem tego typu, że te zespoły mają różne obszary tej aplikacji. To jest stara aplikacja Legacy, ale jest po prostu wielka. I jak to w większości bywa w każdej organizacji jest tak, no że taki czy inny duży kawał systemu, no jednak się ma, bo to po prostu wynika historycznie, tak się robiło, tak to działało i to dalej przynosi prawdopodobnie bardzo dużo pieniędzy. Dlatego my mieliśmy ten problem, że każdy z zespołów robił po prostu jakby w niezależnej strukturze, czyli dobra, mamy tą jedną aplikację, ale każdy miał jakiś swój pomysł na to. Jeden chciał iść w lewo, drugi chciał iść w prawo, jeden zespół o jakość dbał, drugi jakość miał gdzieś, bo musiał na przykład na szybko coś zafiksować i stąd wyszła właśnie taka potrzeba, że kurczę, my mamy sobie tą aplikację, musimy z nią żyć, no bo to jest core całego właściwie naszego systemu, no i przydałaby się właśnie jakaś taka wizja, gdzie my idziemy, żebyśmy szli w jednym kierunku, jako firma, jako ta aplikacja. No i to było konieczne właśnie zdefiniowanie tego, gdzie my chcemy być, gdzie my chcemy iść, no bo zobacz, że jest taka rzecz, że kiedy na przykład są projekty, gdzie coś nie idzie i na przykład chce się podejść do tego projektowo, czyli na zasadzie zróbmy projekt refactoring. No to co? To widziałeś kiedyś taki, co się udał? Bo ja nie. Nie za bardzo. No dobrze, ale jak to było? Przyszedł do ciebie szef i powiedział: słuchaj Paweł, widzimy wszyscy, że jest ten problem i wszyscy się zgadzają, wszystkie zespoły to widzą, no musimy się za to zabrać. No nie, bo to był problem, który widzieliśmy u mnie w zespole, to był problem, który różne osoby gdzieś podnosiły przy różnych okazjach, ale nie było chętnego, żeby po prostu się za to wziąć i po prostu to zrobić. I to jest, myślę, że jeden z takich pierwszych punktów na dzisiaj, zwłaszcza po wakacjach. Macie dużo siły, macie dużo pomysłów, zacznijcie po prostu działać i weźcie sprawy w swoje ręce, bo jeżeli, tak jak było u mnie, było kilka osób, które po prostu gdzieś to widziało, że no po prostu trzeba coś z tym zrobić. Proces zaczynał kuleć, bo my robiliśmy coś w jednym segmencie, a drugi zespół na przykład gdzieś musiał zrobić coś na styku naszych obszarów, no i ten kod po prostu kupy się nie trzymał. I w tym momencie mamy zespół zdenerwowany, bo to jest nie tak my chcemy robić, nie po to my robimy dobrze, żeby tutaj teraz się męczyć z kimś, kto po prostu przyjdzie i naciapie coś tam. No i wy wtedy jako liderzy macie przerąbane po prostu, więc to jest w waszym interesie, żeby po prostu wziąć się za to i wziąć odpowiedzialność i taki proces przeprowadzić. No dobra, to co zrobiłeś? To się robi w taki sposób, że przede wszystkim nie podchodzimy do takiego zadania projektowo w rozumieniu takiego refaktoringu globalnego, czyli właśnie, że dobra, to ustalmy teraz projekt, może napiszmy sobie business case pod to, przepiszmy całą aplikację
To nie działa. To nie ma w ogóle racji bytu, jeżeli to jest duża aplikacja Legacy, nie ma opcji, żeby to zadziałało, bo nikt wam za to nie zapłaci. Więc trzeba zmienić zupełnie podejście. Trzeba podejść nie od tego, że dobra, to musimy znaleźć projekt, który pozwoli nam zmienić tą aplikację, tylko trzeba zmienić w ogóle nastawienie. Trzeba zmienić kierunek myślenia wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani. Trzeba zbudować wizję tego, gdzie wy chcecie być z tym systemem za 5 lat, za 10 lat, a nie tego, że zróbmy projekt na hura i to będzie jeden projekt, 3 miesiące, kwartał, pół roku, rok i to może się uda. To się nie uda. Ale kiedy wy będziecie patrzeć na to, dobra, to ustalmy wizję, gdzie my chcemy być i teraz wszystkie decyzje projektowe, które będą podejmowane w przyszłości, będą miały tą wizję z tyłu głowy, wtedy macie szansę dużo szybciej tak naprawdę dojść do celu, do którego chcecie dojść, ale zupełnie inną drogą. Czyli te zmiany będą się działy w trakcie realizacji kolejnych projektów, bo będziemy mieli jakąś roadmapę, będziemy wiedzieli, gdzie chcemy dojść. Nawet coś ważniejszego niż roadmapy, bo zobacz, roadmapa to jest coś, no to jest lista projektów, lista zadań, tak? Mamy listę zadań, tasków, epików. Jeżeli na przykład, nie wiem, pracujemy w Scrumie, pracujemy z Jirą, no to widzimy, że możemy sobie podzielić dane zadania na etapy, je na epiki, to będzie stage 1, 2, 3, 5, 10, 15 i to nam się rozkłada na rok czasu, nie? I to jest roadmapa. A my chcemy, aby ludzie mieli z tyłu głowy kierunek, nie roadmapę, nie konkretne zadania, nie ilość konkretnych zadań, ale coś, co będzie składać się na absolutnie każde zadanie. I ta wizja jest takim fundamentem do każdej decyzji, nawet najmniejszej. Mam projekt A do zrobienia, nawet to jest mały, mam dodać po prostu jakiś jeden przycisk, albo jeden tekst, albo po prostu coś małego, najmniejsza zmiana i teraz ty będziesz miał tą wizję z tyłu głowy i będziesz miał x rozwiązań. Na każdą najmniejszą rzecz, każdy task, który ci wpada do backlogu, będziesz miał x rozwiązań. I teraz mając tą wizję z tyłu głowy, będziesz mógł wybrać, ok, dobra, to rozwiązanie jest fajne i szybkie, ale mnie od tej wizji oddala, a to rozwiązanie jest też fajne i szybkie i mnie do tej wizji przybliża. A jest jeszcze jakieś trzecie, które w ogóle jest super szybkie, bomba, ale w ogóle rozwala cały system. I teraz to jest kwestia podjęcia takiej świadomej decyzji przez deweloperów, przez właściwie cały zespół, łącznie z product ownerem, łącznie z tobą jako team liderem czy menadżerem, do tego, czy idziemy w tą stronę, czy nie. Bo czasem pójście w drugą stronę tej wizji też jest ok, ale wtedy wiemy, że idziemy tam po coś. Idziemy po to, żeby na przykład jest jakiś problem, pożar, albo jest jakaś okazja biznesowa, która po prostu jest bardzo szybka. Bo nie wiem, jakiś real-time marketing, nie wiem, coś wybuchło i trzeba na szybko coś wrzucić. I nie możesz się zastanawiać, czy to zrobić pięknie, czy nie, bo to jest tu i teraz. Albo zrobić to tu i teraz, byleby było, albo to po prostu szansa przeleci. Kiedy podchodzi się do tego świadomie i ma się tą wizję z tyłu głowy, to można podejść, dobra, tutaj podejmuję świadomą decyzję, że idę w drugą stronę, bo to mi daje x benefitów. A później z drugiej strony masz kolejne rzeczy, na które nie masz takiego parcia, nie masz ciśnienia, nie musisz tego zrobić już teraz natychmiast i wtedy możesz wybrać tą drogę, która będzie ok i będzie wspierać tą wizję, tak żeby po prostu małymi kroczkami, krok po kroku po prostu dojść do tego, gdzie chcesz być za te 5-10 lat. No dobra, tak do tego podszedłeś. Miałeś tą wizję i wziąłeś papier, kredki, spisałeś ją i podzieliłeś się nią z zespołem? Nie, to nie działa w ten sposób. No wiem, dlatego cię pytam, jak to zrobiłeś. To nie działa w ten sposób, bo to nie może być wasza wizja. Nawet jeżeli jest, to nie może być wasza wizja. Dlaczego? Dlatego, że siłą rzeczy pracują przy danym projekcie po prostu ludzie i to ludzie muszą czuć tą wizję, to musi być ich wizja, a najlepiej wasza wspólna. Więc przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby znaleźć sobie dobre umocowanie w organizacji. Jeżeli ludzie wiedzą, że jest taki problem, że zespół A idzie tu, zespół B idzie tu, no to prawdopodobnie twój szef będzie chciał ci bardzo pomóc, jeżeli ty przyjdziesz do niego z tym pomysłem, że kurczę, słuchaj, zróbmy z tym porządek, raz na zawsze. Nie chcę projektu, nie chcę refaktoringu, chcę po prostu, żeby ludzie wiedzieli, gdzie idziemy, bo mamy x zespołów, mamy aplikację i chcemy coś z nią zrobić, ale rozsądnie, a nie po prostu na pałę. Więc jeżeli masz umocowanie u szefa, a najlepiej u szefa swojego szefa, jeżeli to jest duża aplikacja, tak jak ja na przykład miałem tutaj umocowanie u dyrektora, team managerów, team liderów i również ludzi, że po prostu wszyscy widzieli, że to trzeba zrobić, to trzeba spisać. W jaki sposób ich przekonałeś? W jaki sposób to sprzedałeś? Ja sprzedawałem to na zasadzie podejścia refaktor, a
tak zwany Kaizen, czyli właśnie takie małe kroki w takiej strategii długofalowej. Świetna książka w ogóle, Kaizen polecam. I teraz oni stwierdzili, że tak, że to jest dobry pomysł, spotkajmy się, pogadajmy. I teraz jak takie spotkania wyglądały? Ja zaprosiłem wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani i zaangażowani. Czyli od dyrektora, przez team managerów, team liderów, architektów, deweloperów i testerów. Dla chętnych. To było dla chętnych. To nie było na zasadzie, chodźmy teraz, wołajmy cały dział, bo takie spotkanie by było po pierwsze nieefektywne, po drugie by było, trwałoby po prostu długo i nie miało za dużo sensu, ale z drugiej strony zaraz zobaczycie, jak to można zrobić też sprytnie. Czyli zebrałem najpierw chętnych, kto chce się zaangażować. No bo wiadomo, jedni będą robić swoje i czuć się w tym ok, albo robić swoje i marudzić, ale jak mają coś zrobić więcej, no to już niekoniecznie. Tych tam nie chcecie. Z tymi wszystkimi ludźmi zrobiłem tablicę na Miro, to spotkaliśmy się zdalnie, więc tutaj nasze doświadczenia z pracy zdalnej, hybrydowej i z takimi narzędziami jak Miro po prostu ułatwiają życie, bo mamy tablicę zdalną, wszyscy mogą skorzystać w swoim czasie i zrobiłem to w taki sposób, że zrobiłem listę, trzy placeholdery na rzeczy, dobra, jaka jest nasza wizja, czyli gdzie my chcemy być z tą aplikacją za 10 lat. I te 10 lat, no to kurczę, przesadzone, co? Ile mamy średnią w branży, ludzie pracują po rok, 2 max, a tutaj my chcemy aplikację na 10 lat. I teraz może się to wydawać głupie, ale z perspektywy czasu i tak tam dojdziecie. I tak tam, jeżeli ta firma jest dobra, ma ręce i nogi, ma solidne fundamenty, to za te 10 lat będziecie funkcjonować. I za 20, i za 50 tak samo. Więc dobrze mieć ten horyzont daleki, po to, żeby też nie ustawiać swojego myślenia na projekt. Czyli, że dobra, to ja chcę wiedzieć, jak to wygląda za 3 miesiące, bo w 3 miesiące to nic nie zrobicie. Zwłaszcza z taką dużą aplikacją Legacy. To jest to, o czym mówiliśmy przy okazji książki Software Development at Google, że to właśnie wyróżnia software engineering od programowania. Czyli tutaj już nie myślimy na etapie programowania, naklepie jakiś skrypcik, który coś zrobi, tylko myślimy w kontekście inżynierii oprogramowania, budowanie czegoś, co zakładamy, że nasza firma będzie istniała jeszcze dekady. W związku z tym oprogramowanie też musi istnieć dekady, nawet jeżeli będzie ewoluować, nawet jeżeli się będzie zmieniać, no to jakieś oprogramowanie tam będzie. Jesteśmy właśnie na etapie inżynierii tego rozwiązania za te 10 lat chociażby. Dokładnie tak. I teraz są takie 3 rzeczy. Czyli z jednej strony to jest wizja, czyli co my chcemy. Jakby takie fundamentalne rzeczy, które jak się wejdziemy do wehikułu czasu, przeniesiemy się te 10 lat do przodu, to co będzie takim fundamentem? Chcecie, nie wiem, system, który będzie rozproszony, to będzie jakieś DAO, czy to będzie, nie wiem, mikroserwisy, cokolwiek, napiszcie to. To jest dokładnie to, co czujecie, że tam to powinno być. Druga rzecz to są problemy. Czyli jakie problemy aktualnie mamy, jakie problemy chcemy rozwiązać. To jest bardzo ważne, ponieważ patrząc na te problemy, które mamy, nie wpadamy w taką bańkę, jakby nie wiem, nieskończoności, że jest po prostu pomysł taki, wiesz, greenfield totalny, bo to po prostu się nie uda. Mamy te problemy, które mamy ekosystem, który mamy, środowisko, które mamy, biznes, jaki mamy i w tym będziemy się poruszać, więc chcemy mieć te problemy, chcemy je widzieć, żeby można było je zaadresować i sprawdzić, czy nasza wizja do tych problemów jakkolwiek pasuje. Czy może się okazać, że w sumie problemy, które mamy, one są jakby na tyle, nie chcę powiedzieć specyficzne, bo wszystkie problemy są specyficzne, ale są powiedzmy na tyle proste, że jakieś takie grube, kosmiczne rozwiązania wcale nie są najlepsze do tego. I to też jest dobrze, żeby sobie uświadomić. Czyli mamy wizję, mamy problemy, i mamy pomysły, miejsce właśnie na pomysły, wszelkiego rodzaju jakieś takie rzeczy, które fajnie by było widzieć, takie nice to have, nie? Żeby mieć przestrzeń dla ludzi, żeby po prostu kreatywnie się mogli wyżyć. A powiedziałeś, że zaprosiłeś na spotkanie dyrektorów, biznes, deweloperów, no to ich pomysły, ich problemy były zupełnie z innych bajek, prawda? W jaki sposób to godziłeś? Czy godziłeś to, czy odstawiałeś to na jakieś podgrupy? Wiesz co, tych problemów było dużo i z wielu segmentów. I to podobnie jak przy event stormingu, podlinkujemy do odcinka z event stormingiem, bo zastosowałem bardzo podobną metodę, czyli na początku zebrałem wszystkie pomysły, czyli każdy wrzucił po prostu na to Miro, co ma i zaczęliśmy rozmawiać na temat, dobra, żeby po prostu ruszyć tą dyskusję, ruszyć temat, gdzie my chcemy zobaczyć w jaki kontekst mamy.
zobaczyć też, co ewidentnie na przykład odrzucamy. Zobaczyć, że na przykład my nie chcemy iść w środowisko mikroserwisowe, bo to się wiąże po prostu z takimi konsekwencjami, które są nam do niczego niepotrzebne. I to była bardzo ważna decyzja. Więc takie rzeczy można sobie po prostu wyciągnąć na takim spotkaniu. I co ważne, takie spotkanie zrobiliśmy jedno na początku, po to, żeby wytłumaczyć, dobra, jak my będziemy pracować, że mamy to Miro, musimy to ustalić, zlokalizować te problemy, nakreślić tą wizję i później przeszliśmy w tryb asynchroniczny. Czyli na tym Miro dorzucaliśmy rzeczy, był czas na to, żeby przemyśleć, czy to już jest ok, czy to nie jest ok. Po czym wróciliśmy do spotkań po chyba 2 czy 3 tygodniach, gdzie zapraszaliśmy też ludzi, którzy po prostu pracują z tą aplikacją, którzy wcześniej nie chcieli wziąć udziału w tym pierwszym spotkaniu, ale później im to pokazaliśmy na zasadzie, dobra, słuchajcie, to wygląda tak, zrobiliśmy takie spotkanie i to jest ważne, no bo oni też mogą mieć coś fajnego do powiedzenia, żeby po prostu ich zaangażować. Oni wtedy dorzucali jakieś karteczki, do tego pojawiało się tego coraz więcej. No i po jakimś czasie, kiedy już przestały się pojawiać nowe karteczki, wtedy się spotkaliśmy ponownie, po to, żeby zacząć przechodzić przez to, dobra, co my tam mamy, co tam jest, żeby zacząć to porządkować i takich spotkań, gdzie zaczęliśmy porządkować problemy i szukać rozwiązań, bo każdy problem, który mieliśmy wyszczególniony, chcieliśmy zaadresować i dorzucić rozwiązanie, które nam będzie budować jakby część tej wizji, zrobić taki klocek do tego, żeby to było spójne. I po takich 5 spotkaniach udało nam się przelecieć przez te wszystkie rzeczy i to nam zbudowało chyba 11 czy 12 obszarów, czyli sama wizja została podzielona jakby na takie obszary. Była część taka główna, czyli główna wizja, taki North Star, gwiazda północna, która świeci tam, wiemy, że tam chcemy iść. I ona się potem miała taką główną część, a poza tym były konkretne rzeczy, które ustaliliśmy, odnoszące się do każdego aspektu aplikacji, czyli do architektury, do infrastruktury, do bazy danych, do tego, co ma być w kodzie, do tego, jakie procesy chcemy mieć dookoła, do tego, jak ma wyglądać zarządzanie tą aplikacją. I to są rzeczy takie wysokopoziomowe, nie? Czyli na zasadzie powiedzmy, może nie tyle jaki ekosystem chcemy, tylko chcemy na przykład mieć proste zarządzanie tą aplikacją i być w stanie ją releasować niezależnie na środowisko produkcyjne, kiedy nam przyjdzie ochota. I jakby do rozwiązania tego jest wiele sposobów, ale my to chcemy mieć. I to jest właśnie taki punkt na tej takiej strategii dla tej aplikacji, który jest długofalowy. I teraz podchodząc po jakikolwiek task, jakąkolwiek pracę, kiedy biznes przyjdzie z jakimkolwiek zadaniem, mamy tą listę tych wszystkich rzeczy i podejmując decyzję, czy robiąc jakąś analizę, czy powinniśmy zrobić tak, czy zrobić inaczej, no to mamy to z tyłu głowy i wiemy, że okej, dobra, my chcemy iść tam. Więc jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję, no to podejmijmy taką decyzję, która po prostu wspiera ten kierunek. A gdy mieliście jakieś, może konflikt to za duże słowo, ale jakieś różnice zdań, jeżeli chodzi o formowanie tej wizji, no to w takim tłumie osób, które są zaangażowane, w jaki sposób podejmowaliście te decyzje? Wiesz co, to wyglądało w taki sposób, że w większości przypadków, no to każdy był świadomy tych problemów. No bo to właśnie dobrze wyjść od tych problemów, no bo one bolą praktycznie wszystkich, którzy pracują z daną aplikacją. I to często są rzeczy generyczne, że po prostu nie da się czegoś rozwijać, albo są konteksty pomieszane, albo to jest za duże, albo już nie da się po prostu sensownie wdrażać nowych funkcjonalności, bo jest to powiązane w taki sposób, że budując funkcjonalność A, rozwalimy funkcjonalność B, a do tego oczywiście nie wszystko jest obtestowane, więc tam dział testów w taką wizję też wchodził, że chce, jak te testy mają wyglądać. Więc też przez to, jak te testy mają wyglądać, no to wiedzieliśmy, dobra, co trzeba robić. Więc tych konfliktów było tak naprawdę mało, no bo każdy miał jakiś swój cel, żeby usprawnić po prostu pracę nad tą aplikacją. A już same konflikty, jeżeli się pojawiają, no to jest też bardzo proste, jest to system demokratyczny tak naprawdę, więc mając Miro, możecie wykorzystać po prostu głosowanie, możecie po prostu dokleić karteczki innego koloru na zasadzie, dobra, mamy temat i głosujemy, dobra, czy my to chcemy, czy nie. A, właśnie jedną rzecz mi super przypomniałeś, bo my zrobiliśmy jeszcze jeden taki krok. Kiedy właśnie mieliśmy te wszystkie rzeczy zebrane, to zebrało się to gremium zainteresowanych, czyli wszyscy najważniejsi decyzyjni ludzie, którzy mieli chęć, ale również deweloperzy, którzy po prostu chcieli coś z tym zrobić i no, realnie pracują z tą aplikacją. To nie było, że to była wizja od szefa IT i tyle. Bo to wtedy nie do końca zadziała, jeżeli zespoły chcą robić coś innego.
I właśnie przeszliśmy przez te wszystkie punkty i było na zasadzie takiej, jeżeli wszyscy się zgadzaliśmy, to zostawiamy. Jeżeli się nie zgadzaliśmy, tak jak już mieliśmy ułożone te wszystkie punkty, podzieloną tą wizję, czyli taki ostatni check. Na zasadzie tego, dobra, teraz żebyśmy sprawdzili, jeżeli się wszyscy zgadzali, że dany punkt w tą wizję wchodzi, to wtedy go tam zostawialiśmy. Jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości, to po prostu go usuwaliśmy. Bo chodzi o to, żeby ta wizja była w miarę możliwie dokładna, ale też, żeby nie powodowała konfliktów. To nie jest przestrzeń do tego, żeby się teraz kłócić, czy wy chcecie mieć kontrolery takie, czy takie, czy wy chcecie mieć jakieś szczegóły implementacyjne, jakieś konkretnie zrobione, czy jakaś technologia. Bo to może was później blokować, a to jest bez sensu, więc lepiej to wyrzucić i mieć to tą wizję bardziej ogólną i tak mieć po prostu ten kierunek, że to jest tam chcemy iść, niż że mieć wyszczególnione, że jak macie iść, jak macie tam dojść, bo to nie o to chodzi. Mhm. Fajnie, a przygotowaliście tę wizję, no i teraz trzeba było to sprzedać, zaprezentować, bo wiadomo, że nie wszyscy byli zaangażowani przez wszystkie etapy, a jednak wszyscy muszą postępować zgodnie z tą wizją, te 16 zespołów, o których wspomniałeś. Jak do tego przystąpiłeś? Tak, i to jest wyzwanie, to jest największe wyzwanie. Zrobienie wizji to jest nic przy tym, żeby ją dobrze sprzedać i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Więc wykorzystałem praktycznie wszystkie możliwe kanały dotarcia do wszystkich ludzi. I jako wszystkie możliwe mam na myśli tak, prezentację, która agregowała tą całą wizję, czyli właściwie te tam 11-12 slajdów na każdy ten aspekt tej wizji i poleciało to w formie tak, prezentacji. Tą prezentację razem z kumplem zespołu żeśmy nagrali w formie wideo, pokazując tą prezentację, omawiając ją dla tych, którzy po prostu są też leniwi i też chcieliby sobie posłuchać, o co tam chodzi, po prostu, żeby zobaczyli dokładnie omówienie tej prezentacji. Więc to jest ważne. Nie można wysłać po prostu PDF-a i stwierdzić, dobra, done, gotowe, czy tam jakiegoś PowerPointa, bo to nie działa. Trzeba wysłać właśnie też omówienie w formie wideo. Z tego można wyciągnąć też audio, jeżeli się da puścić osobnym kanałem. Zrobić do tego jakieś infografiki albo poprosić dział, który się zajmuje grafikami, jeżeli taki macie. Jeżeli nie, to tutaj też podlinkujemy coś, co się nazywa canva.com, coś, co zresztą używamy od dawna, nawet w Nerd Management do robienia grafik, bo to jest prosta aplikacja online'owa, gdzie możecie sobie wyklikać po prostu takie infografiki, czy posty, czy po prostu wszelkiego typu grafiki używane w internecie. I to jest na tyle sprytne i dobre, że sami jesteście w stanie to zrobić, nawet jak nie macie, tak podobnie jak ja, żadnego smaku graficznego. Chodzi o to, żeby to po prostu mieć jak to przekazać. Więc grafika, wideo, audio, prezentacja, PDF-y, maile, komunikatory. I teraz wysyłacie to też wszystkim, co się da. Wysyłacie to mailem do wszystkich. Wysyłacie to na wszelkiego typu grupy, jeżeli macie nam, nie wiem, jakieś kanały komunikacyjne dla deweloperów czy ludzi na przykład w ramach danego projektu, to jest miejsce, gdzie coś takiego musi się znaleźć. Mało tego, jeżeli robicie podsumowania na przykład miesięczne, kwartalne, to jest też miejsce, gdzie trzeba o tym przypominać. Trzeba o tym przypominać regularnie. My robimy na przykład prezentacje kwartalne, gdzie podsumujemy sobie kwartał, sprawdzamy sobie, jak wyglądały nasze KPI, co było dobre, co było złe, co się działo w zespołach. I na każdej takiej prezentacji od już ponad roku, bo my tą wizję zrobiliśmy, no chyba już z 1,5 roku będzie, jak nie lepiej, na każdym takim evencie, każdym wydarzeniu, każdym spotkaniu całego działu lub dużej grupy ludzi, gdzie była tylko okazja, trzeba o tym po prostu przypominać, że to jest, że to działa, bo też są nowi ludzie, niektórzy zapominają, niektórzy po prostu w takiej codziennej bieżączce po prostu gdzieś pamiętałem, dobra, może coś było, ale gdzieś tam gonią cały czas tego królika, więc też trzeba im pokazać, że tu masz. Na to, żeśmy się wszyscy zgodzili, dlaczego robisz inaczej. I tak samo właśnie przy takich sytuacjach, kiedy masz zespół, to też zespół musi być świadomy tego, co tam jest, pracować w zgodzie z tym. Jeżeli widzisz jakieś pull requesty, które są po prostu niezgodne z tym, co założyliście, to po prostu dopytywać. Też dobrą rzeczą, to co też mówiliśmy nieraz odnośnie mentoringu i dzielenia się wiedzą, no to najlepsze, co można zrobić, to też dzielić się tą waszą wizją z innymi zespołami. Zwłaszcza takimi zespołami wewnętrznymi, bo wyobraź sobie, do mnie jeden przyszedł człowiek, mówi, kurczę, no tutaj zrobiliście taką wizję, super ładną, piękną, a teraz na przykład chcesz coś, co się z tym kłóci.
to już robicie sami bat na siebie. Także możecie zobaczyć, jak dobrze to sprzedacie i jak to po prostu fajnie zadziała, że kiedy nawet będzie trzeba zrobić coś odwrotnie, to wtedy ktoś inny wam powie, nie, bo to tej wizji mieliście inaczej, no to albo idziemy w tą stronę, albo nie idziemy. No właśnie, to przechodzisz do wątku, który mnie interesuje już ostatniego, czyli z perspektywy tego 1,5 roku. Jak to działa? Czy postępujecie zgodnie z tą wizją? Kierunek jest ustalony. Idziemy w tą stronę, bo jakby całym sensem jest wydzielenie tych obszarów i to się dzieje. To jest projekt na jakieś 5 do 7 lat, dlatego ważne, żeby ta wizja była długa i dlatego my też przyjęliśmy tą perspektywę 10-letnią. I to się dzieje. Są zaangażowane w to praktycznie te wszystkie zespoły. Dzięki temu też te konteksty nam się lepiej rozdzielają. Dzięki temu dochodzimy do tego, to nie był cel sam w sobie, ale to była nasza wizja, żeby po prostu, żebyśmy byli bardziej niezależni, bardziej elastyczni. I to jest konsekwencja, a nie projekt. I to po prostu idzie. Trwa to bardzo, bardzo, bardzo powoli. I to nie, że mówię 3 razy, to nie przesadzam, bo to jest coś, co po prostu trwa bardzo długo. Dojście do takiego stanu, zwłaszcza jeżeli jest stan taki, no macie aplikację która ma 7, 8, 10 lat, no to nie będzie tak pyk i już super działa. To po prostu idzie bardzo pomału i to jest narzędzie takie bardzo wspierające, że wiemy, że ta wizja tam jest i czasem się nawet o tym zapomni, bo to czasem przyjdzie biznes, trzeba zrobić coś na szybko, ale się do tego wraca. Przez to też, że mamy też te podsumowania kwartalne, to w najgorszym wypadku to jest taki wake-up call dla wszystkich, takie przypomnienie, że to nie umarło, to żyje, działa. Super, fajnie. To bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji przedstawiłeś i wartościowych. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy by stwierdził, że też chciałby ugryźć ten temat, podejść do tego, jaka jest pierwsza rzecz, za którą trzeba się zabrać? Pierwszy krok, jaki trzeba zrobić? Ja myślę, że pierwszy krok to jest to, od czego zaczęliśmy, czyli wziąć po prostu odpowiedzialność. Musicie podjąć po prostu rękawicę i to zrobić. I żeby tutaj nie zostawiać wątpliwości, to nie był mój pomysł, żeby coś takiego zrobić. To był pomysł jednego z moich ludzi, że przydałoby się w końcu coś takiego zrobić. Zróbmy takie spotkanie, ustalmy, gdzie my chcemy iść. Tylko problem polegał na tym, że on to powiedział, a wy super, to zrób. I już jakby nie poszły za tym konkrety. Ja to wziąłem po prostu, bo z jednej strony szlak mnie trafił, no a z drugiej strony to było coś, co ma po prostu ręce i nogi. No bo my żeśmy się rozbijali już o projekty na zasadzie refaktoringu. Robisz projekt, robisz refaktor jakiejś tutaj dużej aplikacji, czy tam nawet małej aplikacji, on trwa miesiącami i ogólnie nic nie daje, albo kończysz z tym, że jest gorzej niż było na początku. A kiedy masz jasny kierunek i wiesz, gdzie ty chcesz dojść, to ty tam dojdziesz wcześniej czy później. I prawdopodobnie wcześniej niż później. I zamiast się zastanawiać, którędy, no to po prostu ty wiesz, gdzie idziesz. To jest dużo prostsze, kiedy tą wizję masz, kiedy to idzie i też tak się mówi, że prostsze, ale ja pamiętam, byliśmy na takim warsztacie jeszcze przed wakacjami, nie? Na IT Manager of Tomorrow u Elizy Stasińskiej, która nam powiedziała, że w całej branży to nie ma nic trudniejszego i bardziej skomplikowanego niż w ogóle zdefiniowanie tej wizji, więc to też musicie mieć pod uwagę, że może to być trudne, ale po prostu weźcie tą odpowiedzialność i zróbcie to. Just do it! A jeżeli będziecie jeszcze mieli jakieś pytania do Pawła w tej sprawie, to piszcie na kontakt @nerd.management i oczywiście jesteśmy bardzo chętni i bardzo otwarci do tego, żeby odpowiadać na wszelkie pytania. Też możecie komentować pod tymi filmikami, czy to na YouTubie, czy na LinkedInie, czy na Facebooku. Jesteśmy chętni do kontaktu. Dokładnie, dajcie łapkę w górę, niech to się niesie, udostępnijcie też swoim znajomym, którzy się męczą, albo robią jakiś refaktoring, albo próbują przekonać biznes do tego, żeby właśnie jakiś refaktoring zrobić, bo to nie tędy droga. Warto po prostu najpierw ustalić ten kierunek i później tak naprawdę ten refaktoring będzie się dział automatycznie przy praktycznie każdym tikecie, każdym zadaniu, każdym mniejszym lub większym projekcie. Dziękujemy, że obejrzeliście i wysłuchaliście pierwszy odcinek z 3. sezonu Nerd Management. Zapraszamy Was do zapisania się do newslettera, subskrypcji na YouTubie, na LinkedInie, na Facebooku. I cóż, tym odcinkiem zaczynamy kolejny sezon. Będziemy z Wami przez całą jesień, zimę, wiosnę i kawałek lata. Tak jest. I widzimy się już w następny wtorek, 8:00. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!